9-letni, tak, 9-letni miał 8 konkursów. Roczniaczek. O, ale on stoi na ostatnim lotku, jak to roczniaczek już. Bo jak my się budzimy w marcu czy w kwietniu, to już jest za późno, to już nic nie zrobimy. Choćbyśmy byli mega najlepszymi hodowcami, to nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Była rozpłodowo-lotowa, lotowa, dietetyczna i mamy wszystko wymieszane. Do tego dosypaliśmy jęczmienia, pszenicy trochę. Witamy serdecznie wszystkie koleżanki, kolegów hodowców gołębi. Jesteśmy w gołębniku. Troszeczkę opowiemy, co my robimy, jakie jest przygotowanie na zimę, już można powiedzieć, okres pierzenia. Cały czas się gołębie pierzą, zostały na jednym, na dwóch, niektóre późniejsze młode to na 3 lotkach, zresztą stare też na 3 lotkach. Wdowy takie, które dobrze latały, no to zostają na 3 lotkach, 4, niektóre, bo jak szły na ostatni lot, to były na pełnym skrzydle, więc teraz staramy się je dość dobrze karmić, dokładamy maślanki, dolewamy maślankę, dodajemy po prostu nasz produkt, taki na pierzenie, no i chcemy, żeby było jak najlepiej. A wczoraj i dzisiaj sprzątałem w gołębnikach, zdezynfekowałem je wirkonem, wszystko aż było mokre, wszystko pływało, dlatego jeszcze jest nawet, jak będzie widać, tu podłogi gdzie mokre, w gniazdach też jest mokro, no ale no tak zawsze robimy, raz w roku robimy na jesieni i później robimy to jeszcze drugi raz przed parowaniem gołębi, też psikamy wszystko wirkonem. Więc zaraz może przejdziemy bardziej do gołębi, bo one pouciekały wszystkie. Jeszcze są, tu jest nasz staruszek, to jest, będzie widać, syn naszego starego, gołąb z 12 roku, w dobrej kondycji. Zresztą ojciec jego jest też na gołębniku. To jest dziadek już też, teraz kolejny. No, on jest w rozpłodzie, u nas już nie jest lotowany, ale jeszcze jako 9-letni gołąb. 9-letni, tak, 9-letni miał 8 konkursów. O, tu troszeczkę więcej siedzi gołąbków. O, tu nasza gwiazdeczka przepierza się, jeszcze ma 3 lotka, pomimo że nie była lotowana. Nasza olimpijeczka, ale szyję gubi, bo teraz została rozdzielona od samca, przyszła na gołębnik lotowy. Są 2 młode po niej teraz jeszcze. Ona jeszcze ma 3 lotka czy 4 lotka do zgnienia. Raz, 2, 3 lotka ma do zgnienia. Pomimo że nie była lotowana, ale trzyma te piórka dość mocno. No, tu staruszka, tu babcia taka też się przebiera, też super lotka, też trzyma 3 lotka do zgnienia. A reszta gołębi to tak 1, 2 lotka takie po prostu. Tak to jest z tymi gołąbkami. Jeszcze nie mamy gołębi rozdzielonych, teraz zawsze rozdzielamy tak staramy się rozdzielić przed 1 listopada, żeby jeszcze tydzień razem siedziały. Tydzień, półtorej tygodnia będą siedziały razem sobie. Wtedy je rozdzielamy samce od samic. No i tak się zaczyna i już wtedy przychodzą zimne dni. No i co tu więcej powiedzieć. Tak to u nas się odbywa po prostu. Tak może pokażemy młode, które były jeszcze wychowane teraz niedawno, 2 młode takie po niej. Ona akurat ich nie chowała, były poprzełożone. Te młode podłożone były, ale pokażemy, jak one się wychowały. Tutaj przejdziemy dalej. O, to było wczoraj psikane, to już tutaj przeschło, już jest inaczej, ale i tak cały czas widać jeszcze piórka, niektóre ostatnie gubią. Widać tego puchu, rzucają dużo, jeszcze teraz wszystko jest takie. Tak, dzisiaj się kąpały. Dzisiaj się kąpały, także też nie są takie aż lśniące, no bo trochę zawsze tego pudru z nich spadnie, nie? Jak się gołębie wykąpią. Przejdziemy, tu zawsze siedzą wdowy u nas, no ale teraz to tutaj siedzą wdowy, a teraz widać nawet. Teraz tu wszystkie gołębie, bo gołębniki są pootwierane. Szukamy naszego tu jest nasz dziadek stary.
2005 rok, proszę zobaczyć, jak on się prezentuje. Też się dzisiaj wykąpał, staruszek. Dziadek, chodź. A przy tym to jest ostatnia chyba jego późna córka. Tak, to jest jego późna córka, ostatnia. Dziadek jest na ziemi. Dziadek niewzruszony jest tam, czyli stoi przy karmniku. Szarpmy się, pokażemy, może złapiemy jakiegoś starszego gołębia, pokażemy, jak on stoi na piłkach, złapiemy za chwilę jakiegoś młodego gołębia, takiego z pierwszego lęgu, jak ten stoi na piłkach, może chwilę tutaj złapiemy córkę dziadka. Dał nam w 2010, czyli 15 lat czekaliśmy, aż wyrzuci coś czerwonego. W tym roku rzucił 2 gołębie czerwone. Samiczka jest z pierwszego lęgu, a samczyk był z trzeciego lęgu, którego daliśmy koledze. Także zaraz złapię jednego gołębia. Nie wiem. Pojnik się przewrócił, bo jest pusty. Młode przeszły tutaj, może bardziej pod światło, albo do tego głębnika, albo do tamtego przejdziemy. O, młody to już na ostatnim lotku stoi. To będzie samiczka. To ładnie zbudowana jest. Nie wiem, czy będzie widać jej oko, ale może będzie widać jej oczko. To same światełko. Ale ładny pierścień wartościowy ma. Także ona została na ostatnim lotku. Także zobaczymy, jak to będzie leciało. Ostatnio, jak w 2010, to jego córka robiła po 10-11 konkursów takich fajnych, szpicowych i też była czerwona, dlatego długo czekaliśmy na takiego czerwonego. No ale rzucił w tym roku 2 czerwone, także więc znaczy złapaliśmy młodego gołębia, jak stoi na lotkę, teraz złapiemy jakiegoś starszego, który troszeczkę w tym roku poleciał. Już zaraz gdzieś musimy znaleźć starszego gołębia, który latał. O, tu złapiemy, akurat jest na dole, widzę, syn olimpijki. To jest roczniaczek. O, ale on stoi na ostatnim lotku, jak to roczniaczek już. Na ostatnim lotku do zgubienia. No i tak jak matka ma znak, ma. Miał 2 białe piórka w tym roku. Nie, 2 ma. 2 białe piórka ma też w ogonie. Pokazaliśmy, jak to wygląda u nas. No ale mówię, w okresie pierzenia dajemy cały czas 2-3 razy w tygodniu maślankę. Sypiemy na to na nasze pierzenie, na pierzenie. No i po prostu i tak staramy się utrzymać, żeby był i w zdrowiu i jakoś nam się to udaje pomału. Aczkolwiek u dużo hodowców słyszymy, że właśnie są problemy z tym zdrowiem. No u nas też był problem na gołębie młode. No, także korzystamy wiadomo, w lotach. W tym roku był akurat ciężki, no najgorszy sezon od paru lat, ale to było związane po prostu, że no, nie miałem tyle czasu dla gołębi, po prostu i do szpitala i takie różne rzeczy, takie różne sytuacje po prostu losowe, dlatego tak to wyszło. No ale korzystałem tak czy tak z naszej aplikacji, z Pigeon Map. Po prostu hodowcom dzwoniłem w Polskę i też podawaliśmy, pomagaliśmy tym, którzy nie umieli się po prostu jakoś tam jak gdyby zalogować. No ale nasza aplikacja zdała tak powiem rezultat
No i jest wszystko ok, no zobaczymy, jesteśmy przygotowani na sezon, no bo to teraz trzeba się już przygotowywać na sezon 2026, nie, że ktoś powie w marcu się obudzi, że jest sezon 2026, to już jest za późno. Także koledzy i koleżanki, żeby było po prostu żeby były wyniki dobre, to teraz jest najważniejszy okres u gołębi. Ja zawsze to mówiłem na wcześniejszych filmikach, że jesień, zima to są nasze loty. Jeżeli dobrze przepracujemy to, no to wtedy możemy na wiosnę, jak się zaczynają loty po prostu w maju, możemy coś zrobić, bo jak my się budzimy w marcu czy w kwietniu, to już jest za późno, to już nic nie zrobimy. Choćbyśmy byli mega najlepszymi hodowcami, to nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Gołębie muszą być przygotowane teraz na właśnie jesień, zima, to jest taki okres, niby to się mówi okres wypoczynku. Nie, to jest okres naszych lotów już na przyszły sezon po prostu. Także hodowcy nie mogą, hodowcy i hodowczynie nie możemy spać, po prostu to trzeba pracować przy gołębiach. Wystarczy każdy hodowca, czy słabszy, czy gorszy, czy słabszy, czy lepszy, sam powinien wyciągnąć wnioski i wiedzieć, że po prostu jeżeli przesypiamy sezon, no to taki jesienno-zimowy, wtedy jest, no te loty nie są takie jak powinny być. My możemy się starać, nie starać, to i tak nam nic nie da. Polecimy, bo polecimy, ale tak będziemy lecieli po prostu sobie średnio. Albo i gorzej niż średnio. Każdy dobry hodowca wie o tym. I słabszy też powinien wiedzieć, że dlaczego nie leci, no bo po prostu źle przepracował. Przepracował źle okres jesienno-zimowy i jak się jesień zaczyna, to niestety. Ale to trzeba dbać o gołąbki. Powiem szczerze, nawet więcej trzeba dbać w tym okresie niż w okresie lotowym. W okresie lotowym po prostu nie możemy robić błędów różnych tam, nie możemy za dużo zmieniać, bo jak będziemy zmieniać, to po prostu nic z tego nie wyjdzie. Akurat nam teraz zagłusza pociąg trochę pewnie, no ale trudno. Także myślę, że każdy, zaraz będę mówił dalej, nie przejedzie po prostu pociąg. Myślę, że może w międzyczasie jak idzie pociąg, możemy pokazać jakiegoś gołębia. O, pokażemy córkę naszego starego też. Malutka. Ona nam ale jeszcze jest wilgotna, bo dzisiaj się kąpała. No to jest córka naszego starego. Pokażemy skrzydełko i też na ostatnim lotku jest. Ona nam się była wywieziona i ona nam się spóźniła. Przyszła po chyba bodajże 7 dniach. No ale przyszła tak jak poszła. Ma strzałkę jak nasza olimpijka, jak nasza Atena. Też ma znaki, ma białe piórko w tym. Akurat w skrzydełkach ona ma białe piórko, no ale zobaczymy jak będzie latała po prostu w sezonie. O. Także tak. To jest córka naszego starego, a przypomnę, nasz stary jest 2005 rok i w tym roku się dał 7 dzieci jeszcze. Jak w zeszłym roku był, nie w tym roku był, czy w zeszłym roku był ten kolega z redakcji, z hodowcy, Woźniak, Tadziu, to po prostu był w szoku, jak zobaczył, że samiec siedzi z 4 samicami, który ma 20 lat. No ale dawał radę jeszcze. Teraz może przejdziemy, pokażemy jak karmimy. Ja mam karmę w wiaderku taką. Teraz to taka bardziej karma jest bardziej taka właśnie jesienno-zimowa. Już no bo to już jest, tak jak mówię, gołębie zdążą się wypierzyć. Mamy dopiero październik. Chciałem pokażę wam jeszcze jednego gołębia. Pokażę wam córkę. Córkę naszej gwiazdy. Tu są wrzucone 2 gołębie, można powiedzieć, nasza Atena, olimpijka, i z drugiej strony jest samczyk od też naszego kolegi Adama, który ojciec tego samca jest ojcem też jego Baśki, która była 3. i 4. w Polsce w kategorii maraton. I wyszło nam coś takiego z naszej olimpijki i z niego. To jest gołąb roczny. Ona przeleciała loty, nie była aż mocno katowana, przeleciała 8 razy, była w koszu, ale wszystkie ma
Wszystkie walory ma takie, jak powinien mieć lotnik. Tak, to jest nasze zdanie, tylko bo każdy może mieć inaczej. Ale jest dość duża samiczka. Duża samiczka, także poradziła sobie, przeleciała sezon. Jeszcze ostatnie lotko do zgubienia ma. Ona jest zresztą bardzo, tak jak jest tym sam, to jest bardzo łaskawa. No, pokażę może pod światełko trochę ten właśnie czarny. Gdzie się świeci, nie wiem, czy widać tak dobrze. Tak karmimy gołębie teraz. Po prostu mamy karmy po lotach. To była karma uniwersalna, była rozpłodowo-lotowa, lotowa, dietetyczna i mamy wszystko wymieszane. Do tego dosypaliśmy jęczmienia, pszenicy trochę. No i tak po prostu mamy umieszane i taką karmą karmimy i w to dajemy maślankę i nasze fiżenie po prostu. O. Co tu dalej by powiedzieć? Na następnym odcinku powiemy, pokażemy jeszcze, jak będą już gołębie rozdzielone, to one jeszcze bardziej się szybciej zaczną pierzyć. Tak bynajmniej się zawsze mówi, że jak gołębie się rozdzieli, to nagle się posypią się z piór. U nas tak czy tak się sypią z piór i po prostu, no ale każdy hodowca robi inaczej i my tak robimy i inni jeszcze inaczej robią, no i to tak jest po prostu wśród hodowców, to jest, tak to się odbywa. Także co, życzymy wam, żeby gołębie dobrze się wypierzyły, żeby dobrze przezimowały, żebyście pamiętali, że to teraz musimy dbać jak najwięcej o gołębie. O gołębie musimy jak najbardziej dbać. No co tu jeszcze wam powiedzieć? Korzystajcie z aplikacji Pigeon Map. Sprawdza się, polecamy. Dużo hodowców jest, może nam się uda. Może dzieci przyszły, które były wychowane. Może pokażę jakiegoś, jednego mam. O tak, mam. Proszę, to są późne młode, bardzo późne młode. To jest, matką jest nasza gwiazda olimpijka. One jeszcze puszek mają na głowie. One żadnego, mają to co matka też. Szpaka jeszcze taka przebija się tak jak gdyby przez piórka. Były zaszczepione. Jednego obiecaliśmy takiemu młodemu hodowcy. A drugi gołąbek będzie albo na wystawie ogólnopolskiej, albo gdzieś na wystawie. Zobaczymy jak to, albo zostanie u nas. To. No ale też mocne gołąbki wyszły. Także tak wyglądają u nas dwa późne ostatnie, że tak powiem. Takie wyszły troszkę lekko marmurkowe. A niedawno jeden pojechał do kolegi Mirka. Teraz dwa były przełożone jajka, ostatnie po niej. I cały czas te gołąbki siedzą na wojlerze, były wychowane na tej wojlerze i są zdrowe jak rydze. Nic im nie jest. Także życzę, hasłem pożegnam się z wszystkimi. Dobry lot.